Siema, tu Wahacz. Chcąc mieć 150 koni mechanicznych w Skodzie Octavii, można zdecydować się albo na diesla, albo wydać mniej i wybrać benzynę 1.5 TSI z miękkim układem hybrydowym. Sprawdźmy, jak ten tańszy silnik sprawdza się w Octavii w nadwoziu kombi, a także w wersji wyposażeniowej Selection. Mamy zatem tutaj do czynienia z dosyć umiarkowaną konfiguracją Octavii, jednak przy tym stwierdzeniu wypada postawić gwiazdkę, ponieważ testowany egzemplarz nie jest co prawda w domyślnie lepiej doposażonej wersji Sportline, ale osoby konfigurujące go wydały dużo pieniędzy na dodatkowe wyposażenie, konkretnie około 45 000 zł, więc i tak jest na bogato. W obszarze wyglądu doszedł pomarańczowy lakier za 4400 zł, który przyznam jest naprawdę udany w tym modelu, bo nie jest on zbyt powiedzmy niepoważny w takim kombi, a wyróżnia samochód i jest po prostu ładny. Z kolei 3700 zł kosztowały 18-calowe felgi aluminiowe, podczas gdy w Selection domyślnie dostaje się 17-calowe obręcze. I to by było na tyle, bo sportowe pakiety stylistyczne zarezerwowane są dla przytaczonego Sportline oraz oczywiście dla RS. Przy czym nawet w zwykłej wersji Octavia moim zdaniem prezentuje się naprawdę dobrze. Też muszę powiedzieć, że przyzwyczaiłem się już do zmian wprowadzonych przez ostatni lifting i innych świateł. Octavia czwartej generacji ogólnie na rynku pojawiła się w 2019 roku i ze swoją dosyć prostą, ale też odpowiednio dynamiczną bryłą dobrze się starzeje. Kombi ma 470 cm długości i 183 cm szerokości. Wnętrze testowanego egzemplarza jest przeciwieństwem kolorystycznym nadwozia. Mamy tutaj ciemną tonację, za którą odpowiada pakiet Design Suite Black. Projekt kabiny, pomimo upływu lat, wciąż moim zdaniem prezentuje się dobrze, ze swoimi dosyć spokojnymi, ale zarazem nienudnymi liniami. Dobrze wypada tutaj również jakość wykonania. W górnych częściach, czy to deski rozdzielczej, czy drzwi, mamy miękkie tworzywa o miłym dla oka takim niesztampowym wzorku. Obecne są też w testowanym egzemplarzu wstawki skórzane oraz dzięki wspominanemu pakietowi dochodzi także fragment, który przypomina fakturą jakiś kamień czy coś w tym stylu. Nie powiem, żeby mnie to urzekło, ale też nie zwróciło jakoś negatywnie uwagi. Neutralne rozwiązanie. Pozytywnie zdecydowanie za to oceniam. Bardzo przyjemne w kontakcie i miękkie podłokietniki. W niższych częściach kokpitu mamy twarde tworzywa, ale w mniej eksponowanych miejscach, więc ich większa plastikowość nie przeszkadza. Całościowo jest naprawdę ok. Z jednym bardziej zwracającym uwagę na minus wyjątkiem w postaci uchwytów w drzwiach, które po pierwsze wykonane zostały z dosyć tandetnie wyglądającego twardego plastiku, a po drugie zdarza im się potrzeszczeć przy kontakcie. Jest tak zdecydowanie lepiej niż przed liftingiem, bo wtedy tych trzasków było zdecydowanie więcej, no ale wciąż się one pojawiają i można je wygenerować podczas po prostu normalnego korzystania z samochodu, więc może zwracać to uwagę. Pakiet Design Suite Black wykracza poza kolorystykę i dekor, bo kosztuje aż 16 800 zł i wprowadza także miks skóry naturalnej i sztucznej na fotelach, które są wtedy od razu w wariancie ergonomicznym z certyfikatem AGR, elektryczną regulacją, masażem i wentylacją. Mamy również ambientowe oświetlenie. Jest to zatem dosyć ekstremalna cenowa propozycja, na którą bym się nie zdecydował, chociaż muszę przyznać, że fotele wypadają naprawdę wygodnie z dużą regulacją. Niestety masaż pompuje tylko okolice odcinka lędźwiowego i wypada jak na takie pieniądze kiepsko. Czas przejść już do testowanego silnika 1.5 TSI i tego, jak sobie radzi. Wyróżniającą go cechą jest dodanie miękkiego układu hybrydowego, który działa powiedzmy dosyć agresywnie. Nie pozwala on co prawda na przyspieszanie tylko przy jego pomocy, ale bardzo często wygasza silnik, czy też przechodzi z nim na obroty jałowe, gdy nie dotyka się żadnego z pedałów. Wszystko zależy od aktualnie występujących warunków. Z moich obserwacji mogę powiedzieć, że w mieście benzyna częściej była kompletnie wyłączana i działo się to nawet zaraz po ruszeniu przy zimnym silniku, a przy wyższych prędkościach z kolei częściej trzymane były obroty w okolicach 1000, ale też z odłączonym napędem. Nie wpływało to negatywnie na bezpieczeństwo jazdy, ponieważ silnik szybko wkręcał się znowu na obroty. Wiadomo, że jakąś chwilę mu to zajmowało, ale osobiście ani razu nie poczułem z tego powodu dyskomfortu, bo czas jest podobny, czy to z normalną redukcją biegu przez automat, czy to z własnoręcznym wrzuceniem niższego w manualu przed przyspieszaniem. Zaletą odłączania napędu i wejścia w tryb tak zwanego żeglowania jest za to bardzo wolne wytracanie prędkości, gdy tak się stanie. Wtedy auto zachowuje się trochę jak elektryk, taki bez załączonej żadnej rekuperacji, jedzie się wtedy bardzo płynnie i cicho i aby wykorzystać pełen potencjał tego rozwiązania trzeba się trochę przyzwyczaić, aby puszczać gaz odpowiednio wcześniej, na przykład przed dojazdem do czerwonego światła. Efekt jest ciekawy i też przyjemny podczas jazdy. Ja przez tydzień testu na pewno nie opanowałem idealnie obsługi tego rozwiązania,
ograniczenia, ale nawet bez większego starania się spore dystanse mogłem bez włączonego 1.5 TSI pokonywać i średnie spalanie z Warszawy wynosiło około 6-6,5 litra. Jest to wynik porównywalny jak 2.0 TDI 150 koni, które w tych warunkach zużywało mi średnio 6 litrów, ale wciąż rozsądny jak na takie duże kombi. Na zwykłych drogach poza miastem rezultaty oscylowały wokół 5,5 litra, a na drogach ekspresowych 6,5 litra. Zatem były około 1,5 litra wyższe niż w dieslu, zatem znowu bez jakiejś dramatycznej różnicy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że 2.0 TDI jest droższy od testowanej benzyny o 13 600 zł. Pod kątem dynamiki 1.5 TSI osiąga takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Ogólnie samochód przyspiesza moim zdaniem odpowiednio w każdych warunkach. Tak jak wspominałem, wygaszanie benzyny na odczucia związane z dynamiką za bardzo nie wpływa, a jej okresowe odłączanie dwóch cylindrów podczas jazdy z małym obciążeniem już w ogóle. Moc silnika jest całkiem niezła, nie czyni ona zdecydowanie z Octavii jakiegoś ostro przyspieszającego samochodu, ale czuje się tutaj obecność 150 koni i mnie w długiej trasie podróżowało się bez zastrzeżeń. Z silnikiem współpracuje 7-biegowa automatyczna skrzynia DSG i jest ona obowiązkowa, gdy ktoś chce mieć miękką hybrydę. Bez niej 1.5 TSI 150 koni może mieć tylko manuala i jest wtedy tańsza 4400 zł. Skrzynia automatyczna płynnie zmieniała biegi, tylko ostro przyspieszając czasami jej pracę dało się odczuć, ale nie na tyle mocno, aby zwracało to negatywnie uwagę. Pod kątem szybkości w trakcie normalnej jazdy było dobrze, podczas kilkubiegowych kickdownów trzeba było chwilę poczekać, ale znowu jak dla mnie nie wpływało to na wrażenia z jazdy. Na automacie nie musiałem też specjalnie wymuszać redukcji, nawet bez wygaszania silnika lubi on niskie obroty, ale naturalnie mogłem wkręcić jednostkę napędową do okolic 2000, kiedy to już pojawia się lepsza dynamika. Po mocniejszym przyspieszaniu z kolei skrzynia nawet w trybie normalnym, co prawda rzadko, ale jednak trzyma jak na mój gust za długo wysokie obroty. Z tego wszystkiego wynika obraz, że jeśli auto będzie użytkowane do normalnej jazdy, a do takiej zdecydowanie zostało stworzone, to jego układowi napędowemu trudno cokolwiek zarzucić. Silnik jest też cichy, benzyna ma kulturalny dźwięk, który nie zwraca na siebie uwagi podczas użytkowania. Na kierownicy Octavii z lewej strony mamy przyciski odpowiadające za sterowanie systemem audio, też podgrzewanie tej kierownicy. Z prawej strony obsługuje się elektroniczne zegary. Jest także moduł bezpieczeństwa, gdzie można na przykład łatwo wyłączyć asystenta prędkości ISA. Z kolei tempomatem steruje się joystickiem pod kierownicą, który jest niewidoczny, więc wymaga chwili przyzwyczajenia i nauki, ale jest ergonomicznie zaprojektowany, więc nie powinna być to nauka długa. Elektroniczne zegary oferują duże możliwości personalizacji. Można niezależnie modyfikować zawartość czy to prawej, czy lewej tarczy. Ponadto mamy możliwość wyboru tego, co się znajdzie na środku. Chociażby może być tutaj komputer podróżny, ale też mapa i na dodatek jest też możliwość zmiany ogólnych kompozycji, aby ta mapa była na przykład na całości. Więc jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. Trudno oczekiwać czegoś więcej. Obsługa tego też jest łatwa, korzystając z przycisków na kierownicy, których nie ma wcale zbyt dużo, więc to budzi uznanie, że ktoś, mając do dyspozycji tylko taką ilość ich, tak intuicyjnie to zaprojektował. W testowanym egzemplarzu znalazł się opcjonalny system inforozrywki z ekranem 13 cali oraz fabryczną nawigacją. Domyślnie dostaje się 10 cali oraz brak nawigacji. Biorąc pod uwagę, że to kosztuje 5100 zł, to konfigurując Octavię dla siebie bym się na to pewnie nie zdecydował, ale gdybym już miał ten bardziej dopasiony system na pokładzie, to bym zdecydowanie nie narzekał, ponieważ już sama przekątna robi tutaj robotę. Mamy także duże możliwości personalizacji ekranów domowych, ale nie tylko, ponieważ te przyciski na dole można sobie dostrajać. Jest też możliwość dostrajania tych przycisków na górze, więc każdy znajdzie tutaj zestaw informacji i skrótów odpowiedni dla siebie. Całość też szybko działa. Mamy dobrą jakość wyświetlonego obrazu. Wygodnie też są zaprojektowane różne menu. Nie ma z tym żadnych problemów. I ja złego słowa o tym systemie powiedzieć nie mogę. Mamy też tutaj oczywiście
bezprzewodowe połączenie z Android Auto i Apple CarPlay, przy czym obojętnie co się wyświetla na górze, to na dole mamy na sztywno kontrolki zawsze do sterowania temperaturą oraz podgrzewaniem, wentylacją foteli i to by było niestety na tyle, ponieważ Octavia pochodzi z czasów, kiedy producent odchodził od fizycznych paneli klimatyzacji. Mamy też przełączniki do odparowywania szyb, tylko w formie przycisków. Teraz już Skoda wraca do takich tradycyjnych paneli tutaj, żeby na przykład zmienić siłę nawiewu albo kierunek, trzeba zagłębiać się w menu, ale jest ono rozsądnie zaprojektowane dzięki tym przełącznikom tutaj na stałe, dzięki temu przyciskowi tragedii nie ma, chociaż wciąż nie jest to poziom ergonomii takiego tradycyjnego fizycznego panelu. Na tunelu środkowym o minimalistycznym projekcie, dzięki takiemu niewielkiemu wybierakowi biegów, mamy również sekcję ładującą. Obecne są 2 porty USB-C, a także indukcyjna mata. Kolejne 2 porty USB-C są z tyłu. I jeszcze jedno jest w okolicach lusterka, bardzo przydatny dodatek, jeśli ktoś korzysta z wideorejestratora. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma rozsądne gabaryty i masę. Nie podoba mi się w nim to, że na froncie mamy połyskujący plastik, który jak widać wygląda już fatalnie z masą zarysowań, a z tyłu mamy też połyskującą, ale gumę i ona wygląda jak nowa. Nie wiem czemu nie zastosowano jej też tutaj z przodu. Tak jak wspominałem, 150-konna benzyna jest wyraźnie tańsza niż diesel o takiej samej mocy. Sprawdźmy dokładniej, z jakimi wartościami mamy do czynienia. Octavia ma aktualnie dosyć, powiedzmy, rozwleczony cennik, ponieważ model ten w wariancie kombi startuje od 110 900 zł, a wybierając wersję RS płaci się 185 600 zł, a gdy pobawiłem się trochę konfiguratorem i dodałem do RS-a większość, ale wciąż nie wszystkie opcje dodatkowe, to podwoiłem kwotę, którą trzeba wydać za podstawę. Poza tymi skrajnymi przykładami w Octavii jest jeszcze sporo opcji pośrednich i cenę różnicować można zarówno silnikami, jak i wyposażeniem. Testowany model z 1.5 TSI 150 koni automatem kosztuje w wersji Selection od 140 500 zł i znajduje się idealnie pośrodku cennika. Ceny, które mówię, uwzględniają oferowane przez Skodę aktualnie rabaty, wynoszą one od 4 do aż niemal 15 000 zł. Decydując się na prezentowaną odmianę, dostaje się już całkiem dobre wyposażenie. Bazowe Essence jest moim zdaniem trochę jednak zbyt ubogie, to znaczy jeździć się oczywiście da, bo wszystkie kluczowe rzeczy na pokładzie są, ale chociażby brak kamery cofania w takim aucie byłby problematyczny, więc podstawę i tak wypadałoby trochę doposażyć. Dokładając z kolei 17 000 zł do Selection, dostaje się poza kamerą cofania znacznie więcej dodatków, powiedzmy hurtowo, bo chociażby dostęp bezkluczykowy, rozbudowane elektroniczne zegary, więcej USB, elektryczną klapę bagażnika i inne rzeczy, które wydając i tak sporo pieniędzy, długoterminowo zdecydowanie chciałbym mieć na pokładzie. Brakuje jedynie wyraźnie matrycowych świateł LED, które po roszadach w cenniku znalazły się w standardzie dopiero w droższym Sportline, ale poza tym poziom jest ok. Wciąż jednak, tak jak mówiłem na wstępie, dużo rzeczy można tutaj domówić, przy czym w testowanym egzemplarzu spora część z nich to były głównie bajery, bo kilkanaście tysięcy złotych na skórzane wykończenie nie jest zdecydowanie czymś niezbędnym, podobnie jak obniżono 15 mm zawieszenie albo większy ekran. Zatem prezentowany egzemplarz kosztujący ostatecznie 196 000 złotych wypada traktować jako miks rozsądnej podstawy z lekkim szaleństwem przy opcjach dodatkowych, co nie zmienia faktu, że na pewno te dodatki poprawiają wrażenie z jazdy Octavią. Aktualnie w sprzedaży dostępna jest także limitowana seria Edition 130 z okazji 130-lecia marki, która wprowadza kilka dodatków do normalnych odmian. Na przykład do Selection dochodzą pożądane światła LED Matrix i taki egzemplarz z 1.5 TSI, ale bez dodatków z testówki można mieć również 1662 zł netto albo 2045 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata ta możliwa jest przy 4-letnim okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 000. Dodatkowo widzowie kanału, wpisując w uwagach do zamówienia na stronie Wahacz Free, mogą mieć darmowe podstawienie wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu. Wraz z obniżonym zawieszeniem w testowanej Skodzie dostaje się także progresywny układ kierowniczy. Nie miałem innego egzemplarza bez tego do porównania, ale muszę przyznać, że w konfiguracji, którą dostałem, występuje wyraźny opór, jaki stawia kierownica. Nawet na ustawieniach normalnych, jak na współczesne standardy, jest on duży, a tryb sportowy jeszcze go intensyfikuje i w połączeniu z dobrą bezpośredniością reakcji daje to naprawdę przyjemne poczucie pewności prowadzenia, zwłaszcza w trasie, bo w mieście takie zestrojenie układu kierowniczego mi nie przeszkadzało,
ale też nie powiem, aby jakoś pomagało. Pakiet Performance, w którym występuje inny układ kierowniczy i sportowe zawieszenie, kosztuje 2000 zł i czyni on z Octavii dosyć sztywne auto. Wciąż jak dla mnie jest w nim odpowiednia porcja miękkości, aby na przykład długie podróże nie były męczące, ale performance do tego modelu wybierać trzeba świadomie i osobiście decydując się na typowo cywilną wersję z nie jakimś przesadnie mocnym silnikiem, pewnie z tego pakietu bym zrezygnował, bo Octavia i tak prowadzi się ok i lepiej niż na przykład podwyższone crossovery. Co nie zmienia faktu, że jeśli ktoś jednak chce, aby miała trochę bardziej wyrazisty charakter, ale bez przesadzenia z tym, to ten pakiet warto rozważyć. Przy czym jest on typowo stworzony według mnie do użytkowania tego auta przede wszystkim w dłuższych trasach, gdzie można natknąć się na jakieś pokonywane szybciej partie zakrętów, bo do głównie miejskiego przeznaczenia nie ma on sensu. W terenie zabudowanym przez wspominany styl pracy kierownicy nie ma co liczyć na jakiś żwawy sposób manewrowania, tylko auto przez stawiany opór jest bardziej ociężałe. Pod kątem widoczności z kolei bardziej klasyczne kształty nadwozia przydają się, bo można nieźle wyczuć, gdzie znajdują się jego krańce i w kombi jest to znacznie łatwiejsze niż w liftbacku, bo w testowanej wersji tylna szyba kończy się mniej więcej wraz z całym samochodem. Niemniej jednak przez gabaryty auta kamera cofania się tutaj przydaje, ale system 360 stopni obecny w prezentowanym egzemplarzu już nie aż tak bardzo. Kamery oferują wystarczającą, ale jednak dosyć przeciętną jakość i widać po nich już trochę wiek. Kamera tylna mogłaby też mniej rozciągać obiekty po bokach. Octavia z pakietem ambientowym ma dekoracyjne źródła światła na drzwiach, na desce rozdzielczej, podświetlone są też przestrzenie na nogi, tego za bardzo nie widać w kamerze, a także tunel środkowy. Te źródła światła nie są jakieś bardzo ostre, ale w swoim rozproszeniu też mają swój urok i tworzą odpowiedni efekt. Jest możliwość sterowania intensywnością świecenia każdej ze stref osobno, a także w trochę bardziej uproszczonym stopniu, ale wciąż dwutonowym można modyfikować to, jaka kolorystyka będzie na górze i na dole zastosowana, albo indywidualnie, albo przy pomocy przygotowanych przez Skodę kompozycji. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, tutaj nic zmieniać nie można i dobrze on współgra z barwami, które można sobie wybrać z menu i nastrój jest tutaj przyjemny po zmroku. Też dobrze wypada fakt, że wszystkie instrumenty pokładowe są podświetlone. Przednie światła Octavii wyglądają tak, jak widzicie w przypadku obecności rozwiązania LED Matrix, inaczej jest tylko prostszy dolny pasek. W wariancie z egzemplarza testowego prezentują się one moim zdaniem naprawdę ładnie, wszędzie na froncie mamy LEDy. Identyczna technologia jest w kierunkowskazach w lusterkach. Z tyłu już w każdej wersji w standardzie dostaje się światło z dynamicznymi kierunkowskazami i też bogatym w przyjemny dla oka detale wzorem świateł pozycyjnych. Ogólnie trudno jest mi coś złego powiedzieć o tym, jak zaprojektowano oświetlenie testowanego modelu. Matrycowe LEDy mają za zadanie tak wygaszać fragmenty wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców i jednocześnie maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Mamy tutaj do czynienia z rozwiązaniem wyróżniającym się trochę ponad aktualne standardy w autach tego typu ze względu na sporą ilość niezależnych stref i widzi się to łatwo podczas jazdy, na przykład gdy wycinany pojazd jest na zakręcie i poszczególne z tych stref pracują. Gwarantuje to również dobrą precyzję tworzenia świetlnych wyłomów, a dodatkowo światła starają się być zmyślne i na przykład przygaszać te niewielkie obszary, na których wykryją akurat obecność znaków drogowych, aby tak bardzo się one nie świeciły. Co istotniejsze jednak, Matrix LED Octavii bardzo skutecznie identyfikowały też inne pojazdy i nawet na dłuższych prostych czy na zakrętach szybko wygaszały ten obszar co trzeba. Mamy w nich też naprawdę solidną moc świecenia, całościowo zatem radzą sobie bardzo dobrze i poprawiają wrażenia podczas jazdy po zmroku. Szkoda, że kosztują dużo, bo w Selection wymagają dopłaty aż 5800 zł. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie na nogi mam taki spory zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest ok, ponieważ nawet konkretnie się prostując od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki margines. W testowanym egzemplarzu znalazła się na tunelu środkowym taka akcesoryjna przegroda. Już nie będę jej demontował, ale i tak gdyby jej nie było, to ten tunel środkowy do najniższych nie należy. Tylna kanapa w Octavii wyposażona została w rozkładany podłokietnik z dodatkową, dedykowaną sekcją na kubki. Bagażnik Octavii Kombi ma 640 litrów pojemności, bardzo niski próg załadunkowy, też bardzo dużych rozmiarów otwór, chociaż nie jakiś rekordowy na szerokość, a także regularne kształty. Na prawej ściance w kufrze ekskluzywnie mamy złącze 12V, a już po obu stronach obecne są pojemne kieszenie w nadkolach. Są także haczyki na jakieś torby, które mogą być schowane albo nie.
Są także dźwignie do łatwego składania oparć w drugim rzędzie. W testowanym egzemplarzu znalazła się taka bardziej zimowa, gumowa mata. Pod nią mamy właściwą podłogę, po uniesieniu której jest miejsce na dojazdowe koło zapasowe. W testówce był zestaw naprawczy. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się podłogę z wyraźnym uskokiem. Podsumowując, silnik 1.5 TSI z miękką hybrydą to przyjemna w użytkowaniu propozycja dla Octavii. Samochód dostałem tylko na kilka dni, więc nie miałem jak sprawdzić, na ile ciągłe wygaszanie, odpalanie wpłynie na trwałość niektórych elementów silnika, czy jak to działa w zimie, ale tu i teraz z temperaturami na wyraźnym plusie muszę powiedzieć, że miękka hybryda nie odbiera jednostce napędowej nic z potencjału w kwestii dynamiki, a okresy żeglowania dzięki temu, że często się zdarzają, realnie poprawiają wrażenia z jazdy, a patrząc na aspekty praktyczne, też można dzięki temu oszczędzić trochę paliwa. A Octavia sama w sobie to wciąż bardzo udane auto, łatwe w obsłudze, przestronne, dobrze jeżdżące, też jak dla mnie ładne wizualnie. Zatem taka kombinacja modelu i układu napędowego wypada moim zdaniem naprawdę ok. I to wszystko, co przygotowałem o Skodzie Octavii. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!